Cześć. Robi się dziwnie. 3 stycznia byłem u lekarza na wizycie. Lekarz pyta mnie, co się wydarzyło na chemioterapii. Trochę zdziwiony, no bo wydaje mi się, że on już powinien wszystko wiedzieć. I wiedział. Powiedziałem mu więc to samo, że nie chciałem swojej daty urodzenia dzielić z innymi pacjentami i członkami ich rodzin. I jego to bardzo zdziwiło. Nie wiem, czy te angielskie myślenie jest jakieś inne niż polskie. Nie mam pojęcia. Aczkolwiek mentalność mamy trochę inną, Polacy i Anglicy. Już to zdążyłem zauważyć po dłuższym czasie przebywania w tym kraju. No ale wytłumaczyłem mu co i gdzie i jakie są moje obawy i co mi się nie podoba. Ale mimo wszystko nie bardzo jemu się to mieściło w głowie. Tak naprawdę nie bardzo. Pytał mnie, jakie rozwiązania widzę w tej sytuacji. Więc ja mu mówię, ja mogę pokazać polski dowód osobisty z datą urodzenia. Polski dowód osobisty ma 2 języki, polski i angielski, więc nie ma problemu, każdy sobie przeczyta. Mogę pokazać brytyjskie prawo jazdy, mogę datę urodzenia napisać na kartce, mogę pokazać etykietę na nadgarstku. Jak byłem na tej chemioterapii, dali mi etykietę z imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia, albo mogę komuś powiedzieć moją datę urodzenia. Da się. Jest 5 różnych dróg do tego, aby przekazać zgodnie, no choćby z jakąś tam przyzwoitością, prawem, moją datę urodzenia. Musiałem mu to powtarzać 2 razy. I po tych 2 razach on stwierdził, że nie bardzo to widzi, że ja komuś szepczę moją datę urodzenia. Pozostałe 4 punkty tak jakby zignorował. Ale odezwała się pielęgniarka nowotworowa, która też tam była z fundacji Macmillan. I ona powiedziała, że jeśli będę pokazywał brytyjskie prawo jazdy, to będzie ok. Ona przekaże tam chłopakom i dziewczynom, aby mnie nie pytali, tylko prosili o pokazanie dokumentu. No i lekarz stwierdził, że jeśli tak mi to pasuje, im to pasuje, no to tak będziemy robić. Ja mówię, super, tylko dlaczego się nie dało tak tego zrobić od razu, w trakcie tej chemioterapii? Nie musieli mnie wywalać, nie musieli robić cyrków. Mogło być dobrze. No ale nie było. Na to już nie znalazłem odpowiedzi. Niestety. Lekarz się mnie pyta, jak się czuję. Mówię, normalnie. Do roboty bym poszedł. Ja się go pytam, jak to jest? Mam ponoć chłoniaka. Bardzo agresywnego raka. O diagnozie wiem od września. Październik, listopad, grudzień, styczeń. 4 miesiące. Od 5,5 miesiąca wiem, że coś jest nie tak, bo to już był ten moment, kiedy czułem, że mam płyn w opłucnej. Więc podejrzewam, że rak zaczął się rozwijać jeszcze kilka miesięcy wcześniej. No tu już mamy co najmniej 6, 7, 8 miesięcy. Strzelam trochę, nie jestem ekspertem, nie próbuję go nawet zgrywać, ale podejrzewam, że oby chłoniak w moim płucu siedzi od co najmniej 8 miesięcy. Bardzo agresywny, szybko rozrastający się nowotwór. A ja czuję się świetnie. Więc albo coś jest nie tak z rakiem, albo ze mną. Lekarz był zakłopotany, hematolog. Autentycznie. Patrzył w komputer, patrzył w sufit i powiedział mi, że sytuacja jest bardzo nietypowa. Bardzo. Pytam się go, panie doktorze, co pan w takim wypadku radzi? I on mi mówi tak, znaleźliśmy nowotwór w płynie, który pobraliśmy z twojej opłucnej, ale nie znaleźliśmy go w biopsji. Ciekawe. Dobrze, ale co dalej, panie doktorze?
No i lekarz mi mówi tak, na razie nie będziemy robić chemii, ale czy ty się zgadzasz na powtórzenie wszystkich badań? Głupie pytanie, no. Oczywiście, że się zgadzam na powtórzenie wszystkich badań. Co trzeba będzie zrobić, to ja zrobię. No i lekarz wysłał mnie na prześwietlenie oraz na badanie krwi. Przy okazji poprosiłem go, czy mogą zbadać moją grupę krwi, ponieważ ja jestem chłop, lat 40 i nie mam pojęcia, jaką mam grupę krwi. Nie zbadano do tej pory. Chociaż ciągle jeszcze mam dziurki po kłuciach. Ale badano wszystko oprócz grupy krwi. Lekarz powiedział: OK, wypiszę na to zlecenie, nie ma problemu. Pielęgniarka zaprowadziła mnie na prześwietlenie. Na tym prześwietleniu wyszło, że płynu przybyło minimalnie na grubość żebra. Jak mamy poustawione żeberka, chyba za daleko jadę, żebra są, było mniej więcej 20% płuca, teraz tak 25, nie 25, 22, przybyło, widać. Zacząłem to odczuwać. Nie tak mocno jak 4 czy tam 5 miesięcy temu, kiedy to nie potrafiłem wejść po schodach. Natomiast idąc takim szybszym spacerem, czuję to, że nie jest taka wydolność, jaka powinna być. Niestety. Po prześwietleniu płuc poszedłem na badanie krwi. To badanie jest takie dosyć konkretne. Pielęgniarka wzięła 3 ampułki, napełniła 3 ampułki moją krwią. No i tyle. Pojechałem do domu. Nie nagrywałem odcinka, bo myślałem, że bardzo szybko będę miał kolejną wizytę. Więc można powiedzieć, że nagram jeden odcinek z 2 wizyt. Tak się niestety nie stało. Dostałem wiadomość do aplikacji. Tutaj jest taka aplikacja NHS, więc jak mam jakieś wizyty, mam tam jakieś ważne informacje, to dostaję to prosto na telefon. Poinformowano mnie, że kolejna wizyta będzie 8 lutego. Zadzwoniłem do tego szpitala, na ten oddział hematologiczny, do tej przychodni właściwie, nie oddział. Przychodnia hematologiczna w szpitalu. Powiedziałem, że mam nowotwór, bo cały czas uważam, że go mam. Tak wynika przynajmniej z informacji, które dostarcza mi lekarz. Powiedziałem, że mam nowotwór, że na wizytę nie mogę czekać ponad miesiąca i prosiłbym o jej przyspieszenie. I pan recepcjonista powiedział mi, że on w tej chwili nie może zrobić nic w tej sprawie, natomiast wyślę maila do lekarza i zobaczymy, co zdecyduje lekarz. No i faktycznie następnego dnia okazało się, że wizytę mi przesunięto na 28 stycznia. Jakby tak patrzeć, zyskałem 11 dni. Dużo, mało. Zawsze to więcej niż nic. Więc koniec stycznia. Widzę się znowu hematologiem. Jestem już kilka ładnych miesięcy po diagnozie. Właściwie pół roku po stwierdzeniu, że coś jest nie tak, że na coś choruję. I siedzę na L4. Nie mam żadnego leczenia, żadnej terapii. A lekarz jedyne, co mi tak faktycznie powiedział, że moja sytuacja jest bardzo niezwykła. Unusual. Nietypowa. Tylko ja bym się z tej nietypowej sytuacji chciał jak najszybciej wykaraskać i wrócić do roboty. No i na chwilę obecną to tyle. Będę wiedział coś więcej, dam wam oczywiście znać. Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi i do następnego. Cześć.